W dzisiejszym programie 5 awarii w locie w ciągu zaledwie 2 dni. Kredyty stop. Mamy nowe dane za październik. Później Duma Państwowa zatwierdziła w pierwszym czytaniu nowe kary dla firm. Kadyrow Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i redaktor Mateusz Lech. Dzisiaj wyjątkowo z nagrania. Nagrywamy wcześniej. U nas jest noc, a u Was jest dzień. Dzisiaj też nie będzie paska, bo jeszcze go nie mamy. Możemy jedynie powiedzieć, że w piątek dosyć znaczne kolejne spadki ropy naftowej. Jak widać, cięcia nie pomogły, te ogłoszone i to spotkanie OPEC. Rynek dosyć negatywnie ocenia przyszłe wzrosty cen. No i zobaczymy jak Arabia Saudyjska na to zareaguje, bo zawsze reagowała, kiedy te ceny były poniżej 80, znowu mamy poniżej $80 za baryłkę. No zobaczymy, no tutaj wydaje się, że nie ma zgody na głębsze cięcia, a znowuż dobrowolne następne cięcia Arabii Saudyjskiej, no na tym korzystają tak naprawdę amerykańskie firmy, a więc nie wiem, czy to jest ten kierunek, który Saudowie chcieliby uzyskać. A my zaczynamy od pierwszej informacji, którą przeczytam ja. Dzień dobry Wam wszystkim. Nie dodałeś, że jest niedziela, wieczór późny, więc te informacje mamy i tak w miarę najświeższe, jakie mogliśmy zdobyć, żebyście na poniedziałek rano mieli je jak najlepsze. Jeżeli będą niedogodności techniczne, to przepraszamy, ale warunki są inne niż zwykle. A ja przechodzę do pierwszej informacji. 5 awarii w locie w ciągu zaledwie 2 dni. I mówimy w locie w sensie w powietrzu, nie w locie, czyli w naszej firmie lotniczej. Samoloty rosyjskich linii lotniczych pozostawione bez konserwacji w związku z sankcjami nałożonymi na nie przez inwazję w Ukrainę nadal ulegają awariom w powietrzu. W sobotę samolot Airbus A321 Aeroflotu lecący z Petersburga do Moskwy zażądał awaryjnego lądowania na lotnisku Szeremietiewo. Powód: awaria lewego silnika. Również 2 grudnia na lotnisku Tiumień ze względów technicznych samolot Superjet 100 linii Jamal lecący z Nojabrska do Ufy wylądował na lotnisku zapasowym. Na pokładzie, nie licząc załogi, znajdowało się 71 osób. Nikomu na szczęście nie stała się krzywda. Następnie pasażerowie zostali wysłani do Ufy rezerwowym samolotem linii lotniczej. Fajnie, że jeszcze mieli. Z kolei 1 grudnia 3 samoloty jednocześnie uległy awarii. Jednocześnie mówię o 1 grudnia, nie że jednocześnie w tym samym momencie. Airbus A321 należący do Aeroflotu, czyli 2 Aeroflotu, samolot lecący z Kaliningradu do Moskwy zmuszony został do lądowania na lotnisku w Petersburgu ze względu na awarię klimatyzacji w kokpicie. Rankiem tego samego dnia Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że inny samolot, zgadnijcie kogo, Aeroflotu, Boeing 737 z 408 pasażerami na pokładzie, lecąc z Moskwy, awaryjnie lądował w Sachalińsku. Decyzja została podjęta w związku z wskazaniem spadku ciśnienia w jednym z 6 kół podwozia. W Nowosybirsku po starcie z lotniska w Tołmaczewie w samolocie innej firmy, tym razem IR Areo z 78 pasażerami na pokładzie uległy awarii autopilot i klapy, czyli 2 awarie w jednej. Superjet 100, który miał lecieć do Talakan, wykonał ponad 9 okrążeń w obszarze oczekiwania, zanim bezpiecznie wylądował. W sobotę z kolei linie S7 zapowiedziały ograniczenie programu lotów w kilku kierunkach. Przewoźnik wyjaśnił, że to, słuchajcie, sezonowa redystrybucja samolotów i optymalizacja rozkładów. Ta jasne. 15 stycznia odwołane zostają loty z Moskwy do Niżnego Nowogrodu i Czelabińska. Ponadto zmniejszona zostanie liczba cotygodniowych lotów ze stolicy do Wołgogradu, Penzy, Petersburga, Nowosybirska i szeregu innych miast. Ponadto
od maja przyszłego roku linia lotnicza odwołała część bezpośrednich lotów z Nowosybirska do Kaliningradu. Pasażerom, którzy zakupili bilety na loty objęte optymalizacją, S7 oferował pełny przymusowy zwrot kosztów, przebukowanie lotu na dostępne terminy lub ponowne wystawienie biletów na loty liniami lotniczymi z przesiadką na jednym z lotnisk bazowych. Czyli zgodnie z planem wszystko tak jak zapowiadałem mniej więcej rok temu, powolutku. Na szczęście wciąż nie mamy katastrofy lotniczej, ale wszystko niestety wskazuje, że w nadchodzącym roku możemy być takowej świadkiem i wcale się z tego powodu nie cieszę. Widzimy, że grają w rosyjską ruletkę tymi samolotami coraz intensywniej. Paweł, chciałbyś coś dodać? Jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony, że cały czas nic nie spadło. Nie to, żebym sobie tego życzył, ale patrząc na ilość problemów, które... Ale 5 awarii w locie w ciągu 2 dni, to jest, wiesz, to już jest liczba, nie? To jest, tak, ale mamy cały czas, że mamy opóźnienia na Wnukowie, na Szeremietiewie i w sumie cały czas jest dosyć dużo informacji, że są różnego rodzaju awarie i na lotnisku, i w powietrzu. I są te lądowania, tak, prawda, te awaryjne. Aż naprawdę dziw bierze, że to się na razie tak kończy bez ofiar, tak. Więc ale zobacz, ile linii będzie wyłączonych, nie? Ile tras zostaje wyłączonych już od stycznia. Tam jest tych połączeń mnóstwo. Od połowy roku kolejne. Zaczyna się to tak dosyć przyspieszać, ta kula śnieżna, nie? To znaczy, wiesz co, może zaistnieć prawo serii, czyli jak zacznie im się to psuć, to jeden, drugi, panika, ludzie będą się bali latać, tak, coś takiego może wystąpić. Tak. Bo tutaj jak gdyby poprawy technologicznej i technicznej tych samolotów, to ja nie spodziewam się w 2024 roku. Ja tylko przypominam, że Rosjanie właśnie miesiąc temu stracili miejsce przy budowie chińskiego samolotu, takiego pasażerskiego dużego, który mieli projektować razem z Chińczykami, i Chińczycy ich wyrzucili po prostu. I w tym momencie... tak, oni teraz tam w ZEA robią, nie? I tam to też w ogóle dziwnie wszystko wygląda. Ale przejdźmy do informacji, którą dla Was cały czas monitorujemy, czyli kredyty. Tak. Mamy dane za październik, dane bankowe oraz firm scoringowych. Tutaj podajemy za jednym z największych biur scoringowych. Jeżeli chodzi o październik, banki udzieliły pożyczek niezabezpieczonych o wartości 582 miliardy rubli. I to są pożyczki głównie konsumpcyjne, czyli tutaj nie są to hipoteczne, czy w jakiś sposób inny zabezpieczone, czyli nie na samochody na przykład też. I to jest, słuchajcie, 6% spadku niż we wrześniu i 22% mniej niż w sierpniu. Sytuację mieliśmy, że od początku roku to te pożyczki konsumpcyjne, te kredyty rosły i to maksimum osiągnięto w sierpniu. Natomiast po decyzji Banku Centralnego o podwyższeniu stopy procentowej widzimy teraz spadki i co ciekawe też widzimy spadek, jeżeli chodzi o średnią kwotę kredytu, ponieważ w październiku średnia kwota kredytu w banku wynosiła 169 tysięcy rubli wobec 207 tysięcy rubli. Dosyć duży tutaj spadek. Ale to jest, wiesz, stopy rosną, eksperci... to spadają zdolności, nie? Więc to akurat chyba jest naturalna, nie? Kolej rzeczy. Ale jest inflacja, więc to tak powinno, wiesz, się gdzieś tam równoważyć. Ale to jest krótki okres. Natomiast eksperci wskazują, że ta średnia kwota będzie nadal spadać. To jest ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę, to widzimy coraz więcej odmów. Natomiast głównym powodem są dwa powody. Pierwszy powód to jest zwiększenie tych restrykcji, regulacji przez bank centralny. Oznacza to, że banki będą musiały zwiększyć kwotę na rezerwy
na tak zwane kredyty wysokiego ryzyka, a konsumpcyjne są. Szczególnie, że tam jest dużo kredytów, gdzie ten koszt obsługi dla klienta, który jest deklarowany powyżej 25% przychodów. I jest też dużo cały czas, i tam jest najwięcej odmów w tym momencie, w kredytach powyżej 50% swoich dochodów na spłatę zobowiązań. I tutaj praktycznie mamy odmowy. Natomiast co ciekawe, mówiliśmy, że w październiku Rosjanie wcale nie zaprzestali pożyczania tych pieniędzy, tylko pożyczają już nie z rynku bankowego, jeżeli chodzi o październik. I taka tendencja, myślę, żeby się utrzymała. Tutaj pewnie Was interesuje, jaka jest stopa procentowa, po której Rosjanie pożyczają. Średnio wynosi 27%. Natomiast jest to średnia i nawet ale w przypadku banku. Nie parabanku. Sobie możecie przemnożyć razy 2,5, tak 2 powiedzmy. W Sberbanku i maksymalnie, bo tam są jak gdyby widełki. Tu powiedzieliśmy średnia, czyli są osoby, które uzyskują ze względu na swoją bardzo dobrą ocenę kredytową niższe oprocentowanie, natomiast są, które otrzymują wyższe i ta maksymalna w Sberbanku wynosi 35%. No tak. Robi się duszno, robi się duszno. Jakbym miał kredyt na 35%, to czułbym na klatce piersiowej duży kamień. Na kartach kredytowych, tak, swego czasu w Polsce też widzieliśmy takie wartości, te 20 kilka, to nie jest nic nowego. Natomiast tutaj coś nowego się szykuje, ponieważ bank centralny nałoży od 2024 jeszcze większe restrykcje i co ciekawe, na kredytobiorców, którzy deklarują wysokie dochody osobiste. Dlaczego? Zaraz trochę wyjaśnię. I teraz to, co już mówiliśmy, w listopadzie prawie 20, to są te dane, które już publikowaliśmy, ale przypominam, od listopada 2023 roku prawie 20% kredytobiorców w Rosji jest zagrożonych bankructwem. To są dane rosyjskie. Od listopada tego roku liczba potencjalnie niewypłacalnych osób wśród kredytobiorców gwałtownie wzrosła o 11%, osiągając 10 milionów osób, czyli jak z rodzinami liczymy, ktoś już tam wspominał, 30 ponad milionów, trzeba jeszcze doliczyć tych, którzy już oficjalnie zbankrutowały i tak dalej, i tak dalej. O tym mamy kilka programów, można sobie obejrzeć, jeżeli widzicie nas po raz pierwszy, to kilka programów jest o tym, można że problem wcale nie jest mały, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że kredytobiorcami najczęściej są osoby jednak, które pracują, więc trzeba by tam odciąć powiedzmy emerytów i te osoby o bardzo niskich dochodach, no bo one w bankach nie dostają, a mówimy o bankach, tak? Mówimy tutaj o bankach, nie dostają kredytów. I teraz taka ciekawostka, bo Chińczycy martwią się, że u nich zadłużenie rośnie i też badają podobny wskaźnik. Zgadnij, ilu Chińczyków jest zagrożonym, tak jak w Rosji jest zagrożony bankructwem. No tu mówimy o potencjalnie 10 milionach. Chińczyków jest 10 razy więcej niż Rosjan. Czyli tak, jeżeli w Rosji jest 10 milionów, no to w Chinach, gdyby była podobna skala, to by było 100 milionów. Gdyby była podobna skala. Okej, to powiedz mi ile. Jest 8,5 miliona. Czyli jest 8,5 miliona, czyli poniżej 1% populacji w wieku produkcyjnym, bo oni tak mniej więcej liczą. No i oni się bardzo martwią tym. Już się martwią. Bo mają taką właśnie. Już się martwią. Tak, bo im to wzrosło, słuchaj, 1,5 raza. Tak? Czyli wiesz, dosyć duży wzrost w stosunku do sprzed COVID-u, bo oni patrzą, co było przed COVID-em i teraz. No i rząd zamierza wprowadzić specjalny program dla dłużników i banków. W Rosji się nie martwią, znaczy bank centralny trochę się martwi, no ale banki się nie martwią, rząd się nie martwi, bank centralny jedynie się martwi, że to jest problem. Natomiast w Chinach się martwią, w Chinach jest trochę inna sytuacja też, ponieważ w Chinach nie ma czegoś takiego jak przepisów dotyczących bankructwa osób fizycznych. Czyli tam nie można tego złagodzić i ogłosić bankructwa.
przynajmniej oficjalnie. W Rosji można, chociaż to też nie jest prosty proces i on też jest kosztowny. Nie każdego też stać, żeby ogłosić to bankructwo. Tak, bo to jest pewien paradoks, że trzeba mieć trochę kasy, żeby ogłosić bankructwo, nie? No, ale to tak wygląda ogólnie na świecie. No bo tam wiesz, jakąś licytację, jeżeli masz tam, no za wiele rzeczy jeszcze trzeba zapłacić. Dokładnie. Myślę, że temat mamy wyczerpany i możemy przejść dalej. Słuchajcie, Kadyrow sprzeciwia się Putinowi. Flota pojazdów Wydziału Policji Drogowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Czeczenii została uzupełniona o 2 SUV-y marki Mercedes. Stało się to pomimo wezwań prezydenta Rosji Władimira Putina do przeniesienia urzędów do rosyjskich samochodów. O przekazaniu samochodów poinformował sam Ramzan Kadyrow. Sprzęt znacząco zwiększy efektywność pracy Wydziału na drogach regionu, tak poinformował. Formalnie samochody przekazała policji Fundacja Ahmada Kadyrowa. Media podają, że fundusz ta fundacja jest finansowana przez mieszkańców Czeczenii, którzy zobowiązani są do przekazywania na ten cel części swoich dochodów. Dodatkowo pieniądze wpływają do tego funduszu również poprzez kontrakty rządowe, przetargi i wkłady przedsiębiorstw komercyjnych. Ramzan Kadyrow stoi na czele Rady Nadzorczej tego funduszu, a jego prezesem jest Aymani Kadyrowa, matka obecnej głowy Czeczenii i wdowa po Ahmacie Kadyrowie, czyli ojcu. I teraz powiedzcie mi, przyznajcie się bez bicia, kto wiedział, że kasę trzyma mama Kadyrowa? To jest taka ciekawostka, myślę, że chyba usłyszycie u nas po raz pierwszy. Oprócz luksusowych SUV-ów inspektorzy czeczeńskiej policji drogowej otrzymali również 33 samochody chińskiej marki Haval. Zostały one przekazane w ramach projektu Bezpieczne drogi dobrej jakości. Tu trochę mi się to gryzie, bo jak te samochody mają być przekazywane w ramach projektu Bezpieczne drogi, no ale można i tak. A dlaczego się sprzeciwił? W sierpniu Putin wezwał urzędników do przejścia na samochody krajowe, wspierając w ten sposób rosyjskie marki. I tu cytat. Ministerstwa, departamenty spraw prosiły o kontynuowanie zakupów, skupienie się na samochodach zagranicznych. To jest niemożliwe. Wszyscy urzędnicy w kraju muszą jeździć samochodami krajowymi, powiedział Putin, dodając, że samochody będą skromniejsze niż dotychczas. Mercedesy. Kadyrow. Więc wydaje się, że tutaj to jest taka znowu drobna uszczypliwość. A to ja się z tobą nie zgadzam. O to większa niż. No to mów. Nie, wiesz co, no bo jak sobie wyobrazić, że w Czeczenii, gdzie to jest drugie miasto, gdzie jest największa liczba luksusowych i takich drogich marek, no teraz trochę oni mają się przesiąść na łady, no wiesz, on by tam wśród swoich, no nie dość, że całą rodzinę zatrudnia, pytanie jest, czy jest jakaś osoba z jego rodziny, która nie pracuje dla dobra tutaj Republiki, bo wydaje mi się, że ja nie wiedziałem, że to prezesem fundacji i kasę trzyma mama. Wiesz, ja myślałem, że to on także. No ale wiesz, że swojej mamie byś chyba zaufał, a więc to rozsądne w sumie można powiedzieć. Tak. Że wiesz, jednak mama, bo brat, no to wiadomo, może tak, ale mama, tak, to jest jednak chyba najbezpieczniejsze. No ale wyobraź sobie, jego synowie teraz przesiadają się na te łady. No to jak oni tam będą? Beka, wiesz, w całej Czeczenii byłaby z nich, nie? No ale z drugiej strony, no jest to w poprzek trochę wytycznym. No ale wiesz, no moim zdaniem argumenty ma silne, no wiesz, w takim kraju, w którym on rządzi, wiesz, w Moskwie jak się ci urzędnicy przesiądą, no to oni tak, wszyscy Moskwianie powiedzą, no oni i tak swoje mają, to tylko tak oficjalnie, ale w Czeczenii, no nie wiem. A więc można powiedzieć, że ja go rozumiem. Mamy informacje na temat komisarzy walutowych i wygląda na to, że nasze sugestie zostały uwzględnione. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Szkoda, że te przelewy nie dochodzą.
za te Powiem, o co sugestie. chodzi. Pamiętasz, mówiliśmy o tym, że firmom, które nie sprzedadzą w odpowiednim czasie swoich walut, grozi kara. Tak. No i tutaj do tej pory mówiono o tym, że to ma być do 75% wartości tych walut. Mhm. W projekcie, który przyjęła Duma Państwowa, mieliśmy pierwsze czytanie tego projektu, to zostało przyjęte w pierwszym czytaniu i kary się zwiększyły od 75% do 100%. Bo 75 brzmi beznadziejnie. Ja bym Nie, też... ja mówiłem, że czemu tak, może tak A nie 100. całość, nie? Tak. No i tak, i posłuchali. I teraz jest oczywiście pytanie, czy to na przykład, jak na przykład spóźnisz się o kilka dni, to będzie tylko 75%, a jak nie sprzedasz, to wtedy pewnie 100%, nie? Bo Wyobraź tutaj sobie jeszcze sytuację jest w kwestia biurze, że interpretacji. Internet o 15:50, a przelewy Tak, są do 16. 15:05. No, No. to już mówiliśmy, że coś takiego mogłoby się wydarzyć. I tutaj proponuje się zmianę w artykule 1525 kodeksu wykroczeń administracyjnych. To nie jest jakieś, tak? Tylko administracyjne, tak? Prawo, ale według tego, i to jest cały czas najlepsze, bo posłowie przyjęli ten termin, który był kwestionowany do tej pory przez rząd i Wydział Prawny Dumy Państwowej, ponieważ ustawa ma zostać wprowadzona z dniem 11 października. Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że teraz wchodzi ustawa, że jeżeli ktoś się spóźnił i nie sprzedał 11 października, chociaż mamy 4 grudzień, to mogą mu zabrać 100% pieniędzy? Tak. No to jest słuszna koncepcja, to mi się bardzo podoba. Tak, my popieramy i wiesz, do tej pory 75, ja mówiłem, że czemu nie 100 i ktoś widocznie oglądał i powiedział, no na Kremlin czemu mówią, nie że 100? No to wpiszmy 100, tak? No nie możemy być tutaj gorsi. Zobaczymy, być może prezydent uratuje tutaj te firmy, bo wydaje się, że wiele firm mogło się jednak spóźnić. No tak, no jak tutaj mówi się cofają o tym, się 2 miesiące. I jeszcze to, co jest bardzo ciekawe, to pamiętaj, że lista firm, które podlegają temu prawu, jest tajna. Ale to jest najlepsze, ale to jest, powiem ci, majstersztyk. Bo ty nie wiesz, czy jesteś na liście, więc dla pewności sprzedajesz. No bo jakie masz inne wyjście? Tak. No bo jak nie sprzedasz, to ci i tak wszystko zabiorą według tego prawa. Więc teraz wszystkie firmy, jak mają jakiekolwiek, wiesz, dewizy, to wpychają to na rynek. Naraz. Wszystkie. No i potem wiesz, ktoś dzwoni, tak, do pani księgowej i mówi, pani księgowo, pani tam wtedy sprzedała? Zapomniałam. I firma do zamknięcia, nie? Firma do zamknięcia. Pani Zosiu, bo to jest bardzo ważne. Pani Zosiu, to jest bardzo ważne. Ojej, zapomniałem. I koniec. Game over. 100%. Nie no, wydaje się, że to ma dotyczyć firm, których eksport, ale to są tylko domniemania dziennikarzy i to głównie komersanta, bo oni mówią, że prawdopodobnie dotyczy, na liście znajdują się firmy, których udział eksportu w przychodach przekracza 60%. No ale takiej pewności nie ma. Więc jeżeli ktokolwiek coś eksportuje w Rosji, no to może mieć obawy w tym momencie. Właśnie nie do końca wiem, czy wszystkie firmy zostały poinformowane, że znajdują się na liście, bo może też być taki przypadek, że ktoś nie poinformował danej firmy, że obowiązuje tutaj ich to prawo. A nie każdy musi zaglądać zaglądać w te za 2 przepisy. miesiące. Tak, że o tu było. Ale wiesz, nie ma prawo. nigdzie publikowanej listy, bo lista jest jest tajna. tajna. No. A więc zainteresowani powinni zostać poinformowani, ale ktoś na przykład może zapomnieć poinformować firmie, że ich to obowiązuje, albo poinformować teraz. Mhm. No bo... Tylko, że czas był do 11. Ale tak, zapłaciliście? Ale Wiesz, co? od 11 Ale października co? musieliście zapłacić. Ale co? No jesteście na liście. Tak? Mhm. Tak, dzisiaj chyba No, mamy słuchajcie, cep z jest komentarzem. to coś niesamowitego. Mhm. Jest to coś niesamowitego. A my sobie w takim razie przejdziemy do następnej informacji.
Słuchajcie, w czwartek mówiliśmy wam, podawaliśmy informację, że Ukraina zorganizowała i przeprowadziła zamach na pociąg linii Ja Bajkał-Amur. cię powiększę. Powiększysz mnie, dobrze. I wychodzi na to, że najprawdopodobniej zorganizowała 2 zamachy na pociągi, a nie jeden. Przynajmniej takie informacje zaczęła podawać rosyjska prasa. Linia główna Bajkał-Amur, jedna z największych linii kolejowych na świecie, o długości ponad 4000 km, uległa w ciągu jednego dnia 2 poważnym sabotażom. No i o tym jednym mówiliśmy na kolacji czwartkowej, wtedy jeszcze nie było szczegółów. W nocy z 29 na 30 listopada pociąg towarowy jadący ze stacji Tai-Set zapalił się, przejeżdżając przez tunel Siewieromójski, kluczową arterię kolejową dla ruchu towarowego z Chin. Pociąg składający się z 50 wagonów, z czego 41 przewoziło olej napędowy i 3 kolejne przewoziły paliwo do silników odrzutowych, został zmuszony do zatrzymania się w tunelu po tym, jak maszyniści zauważyli spadek napięcia oraz dym. Według portalu Baza doszczętnie spłonęło 11 wagonów z przodu pociągu, a w 2 kolejnych stwierdzono dziury. Śledztwo uznaje, że przyczyną zdarzenia była eksplozja, która poważnie uszkodziła nie tylko wagony, ale także szyny, co uniemożliwiło wyciągnięcie pociągu z tunelu. Tej informacji nie mieliśmy wcześniej, teraz podają je rosyjskie media. Widocznie rzeczywiście to się udało w tunelu. Wydział Śledczy do spraw transportu międzyregionalnego wschodniego wszczął sprawę karną w związku z atakiem. Ładunek wybuchowy według wstępnej wersji znajdował się pod podłogą jednego z wagonów. Aby kontynuować ruch towarowy, koleje rosyjskie kursowały po obwodnicy, ale tego samego dnia, i o tym nie mieliśmy informacji, doszło tam do kolejnej eksplozji. Celem sabotażu ponownie stał się pociąg paliwowy, doszczętnie spłonęły 4 zbiorniki, 2 kolejne zostały uszkodzone w wyniku pożaru. Według wstępnych danych paliwo rozlało się na powierzchni około 150 m2. To wychodzi na to, Paweł, że 2 nitki. Jedna i później jakaś też arteria. Tak, i to jest, wydaje się, że Rosjanie to czują, to jest ciekawe, bo są informacje już w rosyjskiej prasie, pomimo tego, że na początku propaganda próbowała to zamieść pod dywan, że w ogóle że to nieprawda, nic się nie wydarzyło, nie było żadnych informacji, natomiast te informacje się coraz więcej pojawiały w ukraińskiej, ale pojawiły się też w rosyjskiej. I co ciekawe, mamy też informację, że Ukraińcy ogłosili nabór do służb w ramach, ogłaszając to wydarzenie, że tutaj szukają właśnie nowych osób do tego typu akcji. Aha, że to jest taka reklama. Tak, robimy takie rzeczy? Chcecie robić z nami takie rzeczy? Jeżeli chcielibyście uczestniczyć w tym, no to zapraszamy i jest nabór nowych tutaj agentów, tak? No bo to chyba tak trzeba nazwać. Tak. No, ale to powiem ci, pełne zaskoczenie z mojej strony, że jednak to się udało w tunelu i że drugą nitkę, która miała być objazdem, też uszkodzili. No to jest na tym odcinku, to jest katastrofa logistyczna. Pytanie, jak szybko to naprawią, ale no ciekawe, bardzo ciekawe. Nie wiem, wiesz co, tu nawet na temat naprawy oni milczą, to też jest ciekawe, bo nawet w przypadku mostu krymskiego tam, wiesz, od razu były jakieś tam informacje, że tam w kilka miesięcy coś tam, tu na razie nie ma informacji o naprawie, a więc chyba sami jeszcze nie wiedzą. Jak coś będziemy wiedzieć, oczywiście powiemy. Informacja, jak widzę, nagrywamy, to nam schodzi dłużej, to też jest ciekawe. Mamy informacje z Białorusi. Często prosiliście o tą Białoruś i do tej pory nie było, wydaje mi się, jakichś bardzo ciekawych informacji, a ta jest w mojej opinii ciekawa, ponieważ Białoruś wprowadza podatek dla bogaczy. A o co chodzi? No, wzrasta podatek dochodowy dla, można powiedzieć, najbogatszych Białorusinów
i normalnie podatek jest tak jak w Rosji 13%, na Białorusi. Tu też chodziło o to, żeby te podatki były mniej więcej podobne, jeżeli chodzi o Białoruś i Rosję. W tym wypadku z 13% wzrasta do 25%, duży wzrost, dla osób, które zarabiają ponad 5,5 miliona rubli rosyjskich, czyli to jest 240 tysięcy, tak mniej więcej ponad 200 tysięcy białoruskich, 240 tysięcy polskich złotych. Ale tu mówimy o rocznym dochodzie? Czy to jest Tak, miesięczny? to jest roczny dochód. Roczny. Tak. To jest roczny dochód, mniej więcej 240 tysięcy i takich osób podobno na Białorusi jest pomiędzy 8 a 9 tysięcy, tak? Mniej więcej Białorusini i Rosjanie szacują. No i tutaj jest dosyć duży artykuł w rosyjskiej prasie się pojawił na ten temat, jakie mogą być reperkusje, bo wydaje się, że ten środek może nie uzupełnić skarbca, ponieważ w przypadku Białorusi przedsiębiorcy mogą uznać się, że są okradani i zacząć wypłacać albo szare pensje, albo zyski ukrywać za granicą. Tu nawet nie chodzi o tą daleką zagranicę, czyli jakieś tam Kajmany i tak dalej, no bo jak ktoś tam ma te 300 tysięcy złotych, no to być może na raje podatkowe go nie stać, ale może przenieść swój biznes w miarę legalnie do Rosji. I w Rosji już będzie od tej kwoty płacił 15%. A więc daleko nie musi szukać. No zmienia się. Widać, że to jest jakaś zmiana, jeżeli chodzi o reżim i wydaje się, że przy tych różnicach opodatkowania, szczególnie pomiędzy Rosją a Białorusią, to nie zadziała. No bo kto rozsądny chciałby płacić 25%, jeżeli może tą samą firmę sobie przerejestrować i wypłacać sobie te przychody w Rosji. Ale jeżeli to jest firma eksportowa, to ja dziękuję. No tutaj tak. To wiesz, to bym wolał chyba te 25, bo w Rosji może być 100. Więc są jeszcze pewnie inne możliwości optymalizacyjne. Natomiast widać, że tutaj coś zaczyna się niepokojącego dziać, ponieważ również dochodzą informacje, że problemem zaczyna być inflacja. Do tej pory ta oficjalna wynosi 4% i tutaj władza i Łukaszenko dosyć dużo robili, żeby utrzymać tą inflację w ryzach. Natomiast od jakiegoś czasu, tak mniej więcej jak w Rosji wybuchł problem inflacyjny, pewne reperkusje zaczęły spływać do Białorusi i widzimy wzrost towarów, mniej więcej rosyjscy eksperci tak szacują 10-15%, czyli ta inflacja prawdopodobnie jest dwukrotnie wyższa, bo tutaj się mówi głównie o to, drożeją głównie towary spożywcze oraz leki, przy czym one często nie drożeją oficjalnie, natomiast zdarza się bardzo często obecnie i to jest powszechne, że zmniejszają się opakowania. Paweł, ale jak ty sobie to wyobrażasz? W Rosji rośnie, a na Białorusi jest dobrze. Jeszcze ktoś by mógł głupio pomyśleć, że Łukaszenko lepiej zarządza krajem niż Putin. Więc też musi zacząć Wydaje się, rosnąć. że są takie jaskółki albo jemiołuszki problemów nadchodzących na Białoruś. Tutaj nie mogą liczyć na pewno na jakieś wsparcie, inwestycje moim zdaniem z Rosji. Rosja w przyszłym roku pogrąży się we własnych problemach z zadłużeniem swoich obywateli, problemach związanych z dosyć dużą ilością gotówki na rynku i zbrojeniami, więc pomoc ze strony Rosji raczej nie, a mogą być coraz większe sankcje nakładane cały czas na Rosję i rykoszetem może dostawać Białoruś. No, najgorsze, co mogło dla Białorusi się wydarzyć, no to jest zamknięcie granicy, jeśli chodzi o Europę. Tak, a w przyszłym roku może to się ziścić. No jeżeli to się będzie tak, wiesz,
zapętlać i rozpędzać. Słuchajcie, moi drodzy, na tym na dzisiaj kończymy. Wyszło odrobinę dłużej niż zwykle, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli uda nam się, to będzie dzisiaj po południu komentarz dnia. Jeżeli nie, no to zapraszamy do skorzystania z naszych filmów, które wypuściliśmy w weekend. Wypuściliśmy kilka filmów, więc jest co oglądać. Nie zostawiamy Was samych sobie. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Dziękujemy.